Witam. Dzisiaj poruszę temat związany chyba z najczęściej zadawanym mi pytaniem, czyli co zrobić, aby móc kopać na głowę bez rozgrzewki. Jak trenować, jak podchodzić do tego zagadnienia, aby w ogóle było to możliwe. I szczerze mówiąc nie chciałem dotykać tego tematu, ponieważ uważam, że jest to kwestia dosyć indywidualna, chociażby ze względu na budowę naszych bioder. I w związku z tym dla niektórych osób te kopnięcia będą przychodziły dużo łatwiej, natomiast niektórzy muszą poświęcić na to dużo więcej pracy, aby w ogóle te rzeczy były dla nich możliwe. No i ja akurat należę do tej drugiej grupy, która musiała poświęcić dużo więcej pracy na to, aby móc w ten sposób kopać. Więc myślę, że omawiając to na swoim przykładzie, będzie to dobry punkt odniesienia dla wielu innych osób. Okay? I teraz, zanim zaczniemy sobie w ogóle tą kwestię omawiać, musimy zadać sobie takie jedno główne pytanie i znaleźć na nie odpowiedź, mianowicie jaki warunek musi być spełniony, abyśmy w ogóle mogli kopać wysoko. Okay? I teraz, gdy zadaję to pytanie na przykład swoim studentom, to często słyszę odpowiedź, że no jak to co? Musimy robić szpagat. Zgadza się? Zobaczcie, dla wielu osób, które widzą kogoś, kto kopie wysoko, jak gdyby miarą jego kopnięć jest to, że uważają, że on na pewno robi szpagat. No i teraz tutaj mam bardzo dobrą wiadomość, ponieważ do kopnięć na naszą głowę szpagat wcale nie jest nam potrzebny. Okay? Szpagat jest potrzebny wtedy, gdy chcemy kopać naprawdę bardzo wysoko, na jakieś ekstremalne naprawdę kopnięcia. Wtedy możemy mówić o tym, że ten bardzo mocny rozciąg jest nam potrzebny. Natomiast do wysokości głowy bez problemu możemy kopać, chociażby właściwie tutaj układając biodra. Okay? Natomiast kwestią jak gdyby dalszą pozostaje to, co zrobić, aby móc na tą głowę kopnąć bez rozgrzewki. Okay? Ja mogę powiedzieć, że zawsze starałem się trenować w taki sposób, aby zachowywać niejako właściwe normy treningowe oraz te warunki bezpieczeństwa. A więc mój trening wyglądał w ten sposób, że najpierw robiłem bardzo mocną taką rozgrzewkę, następnie przechodziłem do ćwiczeń rozciągających, czyli wszystko tam na ziemi, wykroki, jakieś unoszenia nóg, wymachy. I dopiero gdy uzyskiwałem maksymalną amplitudę już swojego rozciągnięcia na dany dzień, przechodziłem do kopnięć. Okay? Wtedy praktykowałem kopnięcia. No i wszystko byłoby niejako super, ale ten trening działał dla mnie wtedy, kiedy akurat go wykonywałem, czyli tego dnia. Natomiast kolejnego dnia wszystko niejako wracało do normy i mogłem kopać na wysokość pasa. Okay? Pomijam tutaj oczywiście zakwasy, które nie dadzą nam kopać wysoko, no ale po kilku dniach, powiedzmy, już ta możliwość kopania wysoko powinna wracać, a tak nie było. No. I dla mnie było to bardzo irytujące, ponieważ ja generalnie nigdy nie trenowałem z myślą o startach w zawodach, przed którymi na przykład możemy się porozciągać i tak dalej, żeby później móc walczyć. Tylko zawsze było mi to gdzieś potrzebne do realu na bramkę. Okay? Także, a tam nie mogłem powiedzieć komuś, poczekaj, tylko się porozciągam i możemy walczyć. Oczywiście wysokie kopnięcia w walce, realnej zwłaszcza, wcale nie są nam potrzebne. Możemy się spokojnie bez nich obejść i tak naprawdę nie świadczą one o tym, jak dobrzy jesteśmy, jak wysoka jest nasza zdolność do walki. No ale wychodziłem z założenia, że skoro poświęcam na to tyle czasu na treningach, no to dlaczego nie mógłbym z tego skorzystać, gdy nadarzy się okazja, jeżeli widzę, że mogę kogoś zaskoczyć i mogę tym wysokim kopnięciem kopnąć, a nie mogę go zrobić. Okay? A więc zacząłem szukać niejako rozwiązania tego problemu i zacząłem go szukać w metodach treningowych. A więc zacząłem analizować to, co tam akurat gdzieś tam jest dostępne na rynku, co mogę zrobić, w jaki sposób się rozciągać, abym mógł później zastosować te kopnięcia niejako bez rozgrzewki. No i za co się nie wziąłem, to zawsze efekt był ten sam, ponieważ wracałem do punktu wyjścia.
No i te efekty nie przychodziły, ok? Czyli znowuż mogłem działać na bazie swoich treningów, ale później już to wysokie kopnięcie było problematyczne, ok? A więc zacząłem sobie to analizować troszeczkę w inny sposób, ponieważ zacząłem sobie zadawać pytanie, co w ogóle musi się wydarzyć, jaka musi być praca naszego ciała, naszych mięśni, aby w ogóle wykonać jakiś ruch. Uderzenie, kopnięcie, czy chociażby zgięcie naszego ramienia. Okay? Zobaczmy na nasze ramię. Co musi się wydarzyć, aby ono mogło się zgiąć? No oczywiście nasz biceps musi wykonać swoją pracę. No ale teraz pytanie, jaką pracę on wykonuje? Oczywiście on się tutaj kurczy, ale czy to jest jego jedyna robota? No nie, ponieważ on ma jeszcze do wykonania rozciągnięcie tricepsu, który w tym momencie na przykład może być przykurczony, chłodny, zimny. Okay? A więc biceps, czyli ten główny mięsień agonistyczny, ma jeszcze do wykonania drugą robotę, czyli rozciągnąć ten mięsień przeciwstawny, antagonistyczny. Podobnie jest z kopnięciami. Mamy mięśnie odpowiedzialne bezpośrednio za kopnięcie, ale one wykonują nie tylko tą pracę, która jest odpowiedzialna za ruch, ale rozciągają także te mięśnie antagonistyczne, te przeciwstawne. Okay? I teraz to, co ja robiłem zawsze na treningu. Najpierw zawsze rozciągałem te mięśnie przeciwstawne, przez co przyzwyczajałem ten główny mięsień odpowiedzialny za pracę do tego, że on wykonywał o połowę mniej pracy. Okay? Ponieważ zawsze te mięśnie przeciwstawne, te antagonistyczne, były już porozciągane. Tak samo przy kopnięciach. Już byłem porozciągany, a więc moje mięśnie odpowiedzialne za ruchy wykonywały niejako o połowę mniej pracy. Przynajmniej do takich wniosków zacząłem dochodzić. A więc wiedziałem, że muszę w taki sposób zacząć trenować i w taki sposób wzmacniać swoje ciało, stawy i mięśnie, aby były one zdolne do wykonania równocześnie tych dwóch prac. A więc tego ruchu właściwego oraz mieć siłę jednocześnie rozciągać te mięśnie antagonistyczne. I teraz to, co zacząłem robić, to odwróciłem totalnie do góry nogami swój plan treningowy, swój trening. Ponieważ wcześniej zawsze najpierw się rozciągałem, a później robiłem kopnięcia, natomiast teraz najpierw kopię, a później się rozciągam. Okay? I dla wielu osób może to być w ogóle bardzo dziwne, co powiedziałem, ale ja tak robię i mi to działa i postaram się omówić Wam to, na jakiej zasadzie odbywam ten trening, na podstawie jednego z takich swoich podstawowych treningów. Zapraszam. Przebieg mojego treningu mogę scharakteryzować niejako w kilku punktach. Przede wszystkim trening rozpoczynam od ogólnostawowego rozruchu, a więc pomimo tego, że będę kopał, staram się rozruszać całego ciała. Mam tutaj na myśli rozruch ogólnostawowy, okay? A więc zaczynam od głowy, idę poprzez barki, biodra, kolana, kostki, okay? Czyli od góry do dołu. Następnie przechodzę do poruszania się w pozycji walki. Poruszam się na wszystkie strony, dodaję także jakieś zwody, uniki. Chcę, żeby mój grzbiet także tutaj został rozruszany. Teraz przechodzę do niskich kopnięć, zaczynam spokojnie, bardziej płynnie, nie robię żadnych gwałtownych zrywów. Kolejny etap to kopnięcia kolanami, gdzie skupiam się na akcentowaniu pracy bioder, a więc staram się, aby moje biodra przy każdym kopnięciu mocno wychodziły do przodu. Następnie wprowadzam kopnięcia na wysokość pasa i splotu. Jednak wszystko robię tutaj na luzie, bez wymuszania. Robię też taką wstępną ocenę, na jaką wysokość na luzie mogę kopać. Kolejny etap jest bardzo ważny, ponieważ jest to moment, w którym muszę pobudzić mięśnie głębokie. I zwykle robię to kopiąc po prostu na worek do wysokości pasa. Kopnięcia, które tutaj robię, są bardziej na zasadzie odpychania niż takich typowych strzałów. Nie pracuję tutaj z całej siły i absolutnie nie do pełnego zmęczenia. W tym momencie robię kilka wykroków, jednak krótko i na pełnym luzie. Po worku robię kilka wymachów na prostej nodze, wymachy robię w przód, w bok i w tył i tak naprawdę celem tutaj jest znowuż właściwe układanie bioder.
Teraz przechodzę już do treningu właściwego, a więc mogą to być wysokie kopnięcia w powietrze, kopnięcia na worek, na tarczę z partnerem, może to być sparring lub jakieś kombinacje walkowe, czyli generalnie to, co sobie zaplanowałem na dany trening. I tutaj mogę już trenować w pełnym tempie, z pełną siłą. Gdy robiąc już ten trening właściwy się zmęczę i poczuję, że techniki straciły na jakości, mam teraz dwa wyjścia. Albo robię niskie, ciężkie kopnięcia, na przykład na tarczę lub na worek, albo przechodzę do robienia ćwiczeń rozciągających lub wzmacniających. Jeżeli natomiast robię ćwiczenia wzmacniające, to zwykle jest to praca z gumami treningowymi lub ketlami. Nie robię natomiast w ogóle siadu płotkarskiego, ponieważ uważam, że nie jest on dla nas zbyt dobry, ani też nie rozciągam się pod obciążeniem. To znaczy, że nie staram się pogłębić swojego zakresu, dociążając się ciężarem, ponieważ pomimo tego, że może takie ćwiczenie pogłębić mój zakres, to jednak ma ono zły wpływ na dynamikę i precyzję kopnięć. Pamiętaj, że musisz praktykować wszystkie kopnięcia. System nerwowy musi nauczyć się, w jaki sposób i kiedy się właściwie przypinać, i do tego jest potrzebna mu właśnie praktyka. Jeżeli chcesz kopać mocno, szybko, z dużą siłą, musisz poświęcić na to czas i musi to być wypracowane, że tak powiem, wykopane, ponieważ bez tego żadne rozciąganie ci nie pomoże. Nie możesz skupiać się przede wszystkim na rozciąganiu, tylko na praktyce kopnięć. Jest wiele osób, które na przykład robią szpagat, ale ich kopnięcia są po prostu kiepskie, właśnie dlatego, że nie zostały przepracowane. System nerwowy nie nauczył się adaptować tego ruchu i po prostu zostało poświęcone na ten ruch zbyt mało praktyki. A więc miej to na uwadze, praktykuj, trenuj często, ponieważ jest to bardzo ważna rzecz, o ile nie najważniejsza. Tak wygląda moje obecne podejście do treningu rozciągania oraz kopnięć. Generalnie priorytetem dla mnie jest siła oraz elastyczność, natomiast rozciąganie jest niejako elementem dodatkowym, a nie priorytetem. Uważam, że musimy mocno skupiać się nad tym, aby nasze kopnięcia były bardzo dobrze powzmacniane, aby były silne w tych zakresach, w których później będą wykorzystywane. Także pewnie dlatego dosyć często pracuję na gumach, chociaż tak naprawdę zmieniam swoje metody treningowe i nie zawsze ten trening, który pokazałem, wygląda dokładnie w ten sam sposób. W zależności od potrzeb po prostu sobie coś tam zmieniam. Bywa tak, że na przykład robię trening, który przeprowadzam na przykład kopnięciami w zwolnionym tempie. Albo bywa na przykład tak, że robię trening i zaczynam go od razu od pracy na gumach. Także w zależności od tego, co chcę uzyskać danego dnia, czy też czuję, że powinienem przerobić, to po prostu tą metodę sobie wrzucam w trening. I generalnie uważam, że metoda, o której dzisiaj mówiłem, jest całkiem niezła, jednak ona nie jest przeznaczona dla każdego. Uważam, że najbardziej ona będzie przydatna i sprawdzi się dla osób zaawansowanych i średnio zaawansowanych. Raczej mniej dla osób początkujących. Z tego względu, że potrzebujemy, aby osoba trenująca
znała już przynajmniej różne ćwiczenia rozciągające, miała przepracowane techniki kopnięcia, oraz miała taką, ja na to mówię, czucie ciała, taką świadomość swojego ciała. I oznacza to, że jest w stanie określić, gdzie w danym ruchu, w danym ćwiczeniu, czy też w danym momencie treningowym są granice naszego ciała. U osób coraz bardziej zaawansowanych ta świadomość ciała zawsze jest większa i wynika to po prostu z praktyki. Także wszystkie te elementy, o których mówiłem, są istotne, ponieważ one są częścią składową tego treningu, który dzisiaj omawiałem. I kolejna sprawa to musimy być świadomi tego, że jeżeli decydujemy się kopać na sucho, to takie kopnięcia zawsze niosą ze sobą jakieś ryzyko doznania kontuzji, czy też jakiegoś tam naderwania. Niezależnie od tego, jak jesteśmy tam poprzygotowywani, jak mamy przygotowane ciało, to zawsze to ryzyko gdzieś jest i tam z tyłu głowy musi ono nam po prostu siedzieć. Także to Ty musisz podjąć decyzję, czy w danej sytuacji gra jest warta świeczki. Jeżeli uznasz, że w tym momencie wysokie kopnięcie da Ci jakąś przewagę albo może pozwolić Ci zakończyć walkę, no to decydujesz się, czy chcesz je wykonać, czy nie. Od Ciebie to zależy. Ja na co dzień na sucho nie jestem w stanie zejść do pełnego szpagatu. Brakuje mi około 10 cm. Aby zejść niżej, muszę już po prostu zrobić normalny trening. No ale tak naprawdę nie potrzebuję więcej. Dzięki temu, że mam już te techniki jakoś wypracowane i trenuję w ten sposób, mogę kopać na wysokość swojej głowy przynajmniej lub troszeczkę wyżej, no bez problemu. I dla mnie ta metoda treningowa działa. Ty musisz ocenić, czy to zadziała także dla Ciebie. A więc możesz sobie spróbować, przetestować to, o czym mówiłem dzisiaj. Jeżeli będzie ok, proszę bardzo, zostaw to. Jeżeli uznasz, że coś jest nie tak, masz pewne obawy, czujesz, że może coś się wydarzyć, czego nie chcesz, po prostu to zostaw. Także mi to działa, dla mnie to działa, Ty musisz określić to, czy będzie działało dla Ciebie. Jeżeli zobaczycie sobie na mojego vloga numer 6, to jest tam nagranie z pewnego seminarium, które prowadziłem i w tym szkoleniu były także zawarte elementy kopnięć na głowę. No i możecie sobie mniej więcej zobaczyć, jak to, co dzisiaj mówiłem, to w jaki sposób trenuję, przekłada mi się na to, co robię później, ponieważ tam właśnie niejako z marszu pokazywałem różne rzeczy, więc mamy tam jakiś punkt odniesienia względem tego, co mówiłem. No i to wszystko na dzisiaj. Trenujcie przede wszystkim mądrze. Póki co dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.